Zabieramy Was dziś na spacer po jedynym w Europie parku narodowym, położonym niemal w stolicy kraju. Obejrzymy sosnę, na której carscy siepacze wieszali powstańców styczniowych, poszukamy pozostałości po legendarnym skarbie królowej Bony, który zapadł się pod swoim ciężarem w Campinoskich Ostępach. Na zakończenie odwiedzimy jedno z najbardziej malowniczych miejsc Campinosu, w którym obejrzymy puszczańskie zabudowania. Puszcza Campinoska jest jednym z ulubionych miejsc spacerów i wycieczek rowerowych mieszkańców metropolii warszawskiej. Jako jedyny park narodowy w Europie graniczy ze stolicą kraju. Jest ostoją dzikich zwierząt i roślin, a symbolem parku są łosie. Można je zobaczyć wieczorami, gdy wychodzą szukać jedzenia na graniczące z puszczą łąki lub, jak ma się szczęście, mogą Wam przebiec przed samochodem, gdy jedziecie na wycieczkę. Campinoski Park Narodowy obejmuje swoją ochroną wyjątkowo cenne i różnorodne środowiska. Z jednej strony możemy tu spotkać bagna porośnięte roślinnością łąkową, a z drugiej kompleks wydm śródlądowych najlepiej zachowanych w Europie. Campinoski Park Narodowy oferuje około 360 km szlaków pieszych, które prowadzą do jego najpiękniejszych zakątków. Obok nich do swojej dyspozycji znajdziecie ponad 200 km szlaków rowerowych. Dla ułatwienia w poznawaniu parku wyznaczono także 9 ścieżek edukacyjnych i dydaktycznych, poprowadzonych przez najbardziej urokliwe i ciekawe miejsca związane z historią. Na południowym skraju wsi Górki, położonej w północnym pasie bagiennym puszczy, znajduje się jeden z najsłynniejszych pomników campinoskich – Sosna Powstańców 1863 roku. Znajduje się w miejscu nazwanym Trzy Krzyże. Złamane, okazałe drzewo runęło w 1984 roku w wieku około 170 lat. Ma 22 metry wysokości i obwód 350 cm. W 1863 roku na konarach Sosny carscy kozacy wieszali niedobitki oddziałów walczących w powstaniu styczniowym
w bitwie pod Zaborowem Leśnym. Polacy zostali tam rozbici i rozproszyli się po Puszczy Kampinoskiej. Niedobitki oddziału stoczyły jeszcze pod Górkami i Starą Dąbrową potyczki ze ścigającym ich wojskiem carskim. Pojmanych powstańców Rosjanie powiesili na sośnie w Górkach. Według miejscowej legendy konary drzewa wygięły się pod ciężarem skazańców i takie już pozostały. Ich ciała przeniesiono później na cmentarz w Kampinosie, a w pobliżu sosny ustawiono pamiątkowy kamień. Obok sosny powstańców na niewielkim wzniesieniu możemy obejrzeć oryginalną kapliczkę w formie 2 drewnianych daszków namiotów z figurami świętych autorstwa Małgorzaty Tomaszkiewicz, 3 krzyżami i z kamiennym stołem ołtarzowym. Z tego miejsca wiedzie także najkrótszy szlak do następnego punktu, który odwiedzimy – Grodziska Zamczysko. Według źródeł Grodzisko powstało w XII-XIII wieku. Jak to w średniowieczu bywało, osady lokalizowano głównie w miejscach umożliwiających łatwą obronę. Nie inaczej jest w przypadku Zamczyska. Zatopiony w leśnej gęstwinie na granicy pasa bagiennego i wydmowego, od południa był chroniony przez grząskie i rozległe bagna. Obecnie miejsce to jest porośnięte rzadkim starodrzewem. Grodzisko ma wymiary 50 na 40 metrów i wznosi się około 5 metrów nad poziom bagnistych łąk. Otoczone jest 2 wałami i 2 fosami. Na pierwszy rzut oka nie wygląda zbyt imponująco, ale w czasach średniowiecznych trudno było je sforsować wrogim oddziałom. Prawdopodobnie było ono zamieszkiwane tylko okresowo, w momentach, gdy na Mazowsze spadała kolejna ekspedycja łupieszcza, Litwinów lub Jaćwingów. Pierwsze badania archeologiczne Zamczyska przeprowadzono w latach 20. ubiegłego wieku, a później w latach 50. i na początku 80. Ich wyniki nie były zbyt imponujące. Natrafiono na ślady po piecu kopułowym i umocnieniach grodu. Znaleziono nieliczne fragmenty ceramiki, natrafiono ponadto na żelazny nóż i skobel. Choć archeologom udało się natrafić tu tylko na nieliczne znaleziska, wokół Zamczyska krąży wiele legend o ukrytych skarbach. Najsłynniejsza dotyczy królowej Bony, która miała tu gromadzić swoje skarby, a było ich tyle, że pewnego dnia zamek zapadł się w grząskim, kampinoskim gruncie. Granica jest uznawana za jedną z najbardziej malowniczych miejscowości zlokalizowanych w sąsiedztwie puszczy. Swoją atrakcyjność i zainteresowanie ludzi zawdzięcza nie tylko licznym atrakcjom turystycznym, ale także mnogości szlaków puszczańskich. Odwiedzającym ją turystom oferuje nie tylko piękne widoki, ale także kilka ciekawych obiektów turystycznych, które warto poznać. Do obiektów wartych obejrzenia należy m.in. ośrodek dydaktyczno-muzealny
Kampinoskiego Parku Narodowego. Na uwagę zasługuje również park etnograficzny. Będąc w nim, można cofnąć się w czasie i zobaczyć, jak prezentowało się dawne budownictwo puszczańskie, a nawet odwiedzić prawdziwą chatę kampinoską. Jest ona przykładem tego, jak wyglądały i w co były wyposażone domy lata temu. Niestety w chwili obecnej, ze znanych powodów, obiekty te można oglądać jedynie z zewnątrz. Atrakcją jest także Aleja Trzeciego Tysiąclecia. Jej wyjątkowość wiąże się z tym, że od 1999 roku reprezentanci władz państwowych, kościelnych i samorządowych sadzą wzdłuż niej młode dęby. 16 maja 1999 roku prezydent Aleksander Kwaśniewski wziął udział w uroczystej inauguracji i posadził pierwsze drzewko. Kolejne posadził kardynał Józef Glemp, prymas Polski. Po drodze z Alei Dębów do parkingu warto wybrać się na krótki spacer kładką na Olszowieckie Błoto. Kampinoskie mokradła powstały około 10 000 lat temu, gdy zaczął ustępować lądolód. To właśnie one sprawiły, że przez wiele wieków w tym trudno dostępnym terenie mogła zachować się dzika puszcza. Sytuacja zaczęła się jednak zmieniać w XIX wieku, gdy zaczęto meliorować te tereny, budując sieć kanałów. W ten sposób powstały piękne, rozległe i dostępne podmokłe łąki. Teren stał się łatwiejszy w eksploracji, gdy Kampinoski Park Narodowy wytyczył tu ścieżkę dydaktyczną, wybudował kładki oraz niewielką wieżę widokową.